Ciasto z pieczarkami na zimno. Każdy, kto je spróbuje, błaga mnie o ten przepis. Na talerzu w foremce wyłóż krakersy. Weź 300 gramów sera mascarpone. Wymieszaj go z kilkoma łyżkami śmietanki kremówki i solą na jednolitą masę. Za pomocą dekoratora wyciśnij na krakersy masę serową. Pokrój w drobną kostkę 2 średnie cebule. Na patelni rozpuść łyżkę masła klarowanego lub oleju i wrzuć pokrojoną cebulę. Usmaż ją na małym ogniu, stale mieszając. Uszykuj około 200 gramów pieczarek. Potnij je na średniej grubości plastry. Ładniejsze kawałki odłóż. Użyjemy je później. Resztę plasterków pieczarek pokrój w kostkę. Kiedy cebulka już jest gotowa, dodaj pokrojone w kostkę pieczarki. Dodaj parę świeżych listków rozmarynu. Dopraw też wszystko solą i pieprzem. Dodaj ostrą paprykę. Smaż całość na małym ogniu. Kiedy pieczarki z cebulką i przyprawami się usmażą, zdejmij je z ognia i przełóż do miski. Wyłóż połowę smażonych pieczarek z cebulką. Całość przykryj krakersami. Znowu dodaj masę serową. Weź jedną pieczoną ćwiartkę kurczaka i obierz ją z mięsa. Mięso rozdrobnij i pokrój na drobne kawałki. Wyłóż pokrojoną wcześniej ćwiartkę z kurczaka. Pokrusz orzechy włoskie i wysyp na mięso. Znowu za pomocą dekoratora do ciast pokryj potrawę masą serową. Na nią wyłóż kolejną warstwę krakersów. Teraz wyłóż resztę smażonych pieczarek i rozprowadź je równo. Udekoruj ładnie potrawę resztą masy serowej. Zrób drobne kleksiki, jeden obok drugiego, aby przykryć całą powierzchnię. Wyłóż na to usmażone osobno plasterki pieczarek i udekoruj jeszcze potrawę kilkoma listkami rozmarynu. Całość włóż do lodówki na kilka godzin i gotowe. Takie ciasto na zimno z pieczarek to potrawa, którą zaskoczyłam już wielu gości. Każdy chce go spróbować. To najlepszy przepis na schab, jaki kiedykolwiek jadłam. Jest aromatyczny i soczysty. Potnij mięso na kawałki. Nie docinaj do końca. Tak, żeby powstała harmonijka. Przełóż je do naczynia żaroodpornego. Do miseczki wsyp łyżeczkę soli. Dodaj łyżeczkę czarnego pieprzu i ziół prowansalskich. Wymieszaj dokładnie. Taką mieszankę przypraw dodaj do mięsa. Dokładnie obsyp każdy centymetr schabu. Obierz 2 cebule i przetnij na pół. Potem potnij je w paski. Następnie weź kawałek boczku. Jego również potnij na plasterki. Ważne, żeby były podobnej grubości. Przekładaj każdy kawałek schabu cebulą. Po 2 kawałki do jednego rowka. Następnie dodaj boczek. Wciśnij je głęboko w nacięcia, żeby nie wypadły podczas pieczenia. W misce przygotuj 50 ml oleju roślinnego. Wsyp do niego łyżeczkę soli, majeranku i słodkiej papryki. Całość dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną marynatę nałóż za pomocą silikonowego pędzelka. Dokładnie rozsmaruj po całym schabie. Ostatni krok to kiszona kapusta. Jest bardzo zdrowa, a przygotowana w ten sposób jest przepyszna. Nałóż ją do naczynia dookoła pieczeni, tak aby wypełniła wolne miejsce. Piecz przez 50 minut w piekarniku rozgrzany do 200 stopni Celsjusza. Po tym czasie obiad będzie gotowy. Kapusta będzie świetnie przyprawiona. Schab zwykle jest suchy, ale ten przepis sprawia, że zawsze wychodzi aromatyczny i soczysty. To idealny pomysł na rodzinny obiad lub kolację w większym gronie. Mięso dosłownie rozpada się w ustach. To najlepszy schab, jaki kiedykolwiek przygotujesz. Przepyszny obiad z białą kapustą. Już nie będziesz chciał jeść zwykłych mielonych. Weź jedną kapustę średniej wielkości. Potnij ją od czubka na 3 cm kawałki. Każdy z nich ułóż delikatnie na blaszce. Przypraw kapustę za pomocą soli i pieprzu. Mięso mielone przełóż do dużej miski. Dodaj 1 cebulę pokrojoną w drobną kostkę. 3 ząbki czosnku przeciśnij przez praskę i dodaj do mięsa. Dodaj łyżkę czerwonej papryki, łyżkę czarnego pieprzu, 2 łyżki soli. Następnie wsyp łyżkę gałki muszkatołowej oraz ziół prowansalskich. Załóż gumową rękawiczkę i wymieszaj całość. Dokładnie, żeby przyprawy równomiernie się rozprowadziły. Zdejmij rękawiczkę i polej dłoń olejem. Weź kawałek mięsa i ugnieć go w kształt okrągłego kotleta. Powinien być średnicy 1 płata kapusty. Następnie połóż go na kapuście. Czynność powtórz.
Do miski wsyp 50 gram pokrojonego szczypiorku. Dodaj do niego 30 gram koperku. Następnie przełóż do miski 200 gram jogurtu naturalnego oraz 20 gram koncentratu pomidorowego. Całość dokładnie mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nałóż mieszankę na kotlety za pomocą łyżki. Pokryj nią dokładnie całe mięso. Tak przygotowane danie wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Piecz przez 45 minut. W tym czasie zrób sos. Do jogurtu naturalnego dodaj 20 ml mleka oraz ząbek czosnku i ulubione przyprawy. Całość wymieszaj. Polej nim danie. Taki mielony na kapuście smakuje wyśmienicie. Jest zdrowy i sycący. Moja rodzina go uwielbia. Kawowe skrzydełka z piekarnika. Ten przepis jest przepyszny. Gwarantuję, że lepszych nie jadłeś. Przygotuj 2 kg skrzydełek z kurczaka. Umyj je i odetnij lotki. Następnie przekrój skrzydełka na pół. Przełóż mięso do dużej miski. Dodaj łyżkę soli i pieprzu. Wsyp łyżkę słodkiej papryki. Następnie dodaj łyżkę przyprawy curry. Obierz 3 ząbki czosnku i przeciśnij przez praskę. Dodaj go do mięsa. Przygotuj 200 ml mleka. Polej całość. Załóż rękawiczkę i wymieszaj mięso z marynatą. Zrób to dokładnie, żeby każdy kawałek był pokryty przyprawą. Zakryj miskę folią spożywczą i zostaw do marynowania na pół godziny. Po tym czasie rozgrzej piekarnik na 180 stopni i przygotuj panierkę. Wsyp skrobię ziemniaczaną do miski. Obtocz w niej skrzydełka, przełóż na blaszkę. Piecz je przez 20 minut. Gdy mięso będzie w piekarniku, przygotuj sos. Do garnka wlej 100 gram keczupu. Dodaj 40 gram masła. Następnie wlej 4 łyżki miodu. Do małej miseczki wsyp 2 łyżki kawy rozpuszczalnej. Wlej ciepłą wodę i zamieszaj. Gdy kawa się rozpuści, dodaj ją do składników w garnku. Na małej tarce zetrzyj skórkę z cytryny. Następnie odetnij połowę cytrusa i wyciśnij z niego sok. Dodaj go do sosu. Całość podgrzej, żeby składniki się roztopiły i połączyły. Wyjmij skrzydełka z piekarnika i polej sosem. Dokładnie wetrzyj go w każdy kawałek. To on odpowiada za ten cudowny smak. Skrzydełka w sosie połóż na blaszkę i piecz przez 15 minut. I gotowe. Taki obiad będzie smakować całej rodzinie. Mięso jest soczyste i pełne smaku. Sos jest przepyszny. Danie znika z talerzy w dosłownie kilka minut. Nauczyłam się tego przepisu pracując na sali weselnej. Kurczak zawijany z tanimi składnikami, który smakuje jak danie z restauracji. Przygotuj piersi z kurczaka. Przetnij je na pół w poprzek, tak żeby powstały kotlety. Następnie rozłóż je na desce i przykryj folią spożywczą. Za pomocą tłuczka rozbij je na cieńszą grubość. Przypraw solą i pieprzem według uznania. Przygotuj kostkę masła. Ważne, żeby było w temperaturze pokojowej. Potnij je na kawałki. Połóż po jednym kawałku na każdym z kotlecików. Za pomocą łyżeczki rozsmaruj masło na mięsie. Zrób to dokładnie, żeby przykryło cały filet. Weź mały pęczek koperku i potnij go na drobne kawałki. Przełóż go do większej miseczki. Na tarce o dużych oczkach zetrzyj parmezan. Potrzebne będzie około 100 gramów wiórek sera. Przesyp je do miseczki z koperkiem i wymieszaj. Farsz przenieś na filety z kurczaka. Następnie zroluj je. Zrób to dosyć ciasno, żeby nie rozwijały się. Na tarce o drobnych oczkach zetrzyj końcówkę parmezanu. Do parmezanu dodaj 50 gramów bułki tartej. Wymieszaj całość, aby powstała jednolita panierka. Do drugiego talerzyka wbij jajko i wymieszaj je. Zawijaniec z kurczaka zamocz w jajku i następnie obtocz w panierce. Zrób to dokładnie z każdej strony. Na blaszce do pieczenia rozłóż papier. Układaj kawałki mięsa jeden obok drugiego. Wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Piecz przez 30 minut. W tym czasie obierz jeden ząbek czosnku, pokrój go na drobne kawałki.
Weź 2 pomidory i potnij je na kostki. Następnie wytnij z jednej czerwonej papryki nasiona i potnij ją na paseczki. Na patelnię wlej oliwę z oliwek i wrzuć czosnek. Następnie dodaj pomidory i paprykę. Podsmaż, aż warzywa zmiękną. Po kilkunastu minutach przełóż je do blendera. Zmiksuj całość na jednolitą masę. W ten sposób zrobisz pyszny sos ajwar, zdrowy i pełen smaku. Zawijańce z kurczaka podawaj z tym sosem. Mięso jest soczyste i rozpływa się w ustach. Smakuje jak danie z najlepszej restauracji.